Tym razem to na pewno ja zaczynam, dlatego że potrawa, którą teraz zrobimy, powstała u mnie w domu, a później okazało się, że wiele tysięcy lat temu powstała na terenie chyba Egiptu. Będzie to maca. Moja mama robiła macę, ja nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego, ale wiem, że to uwielbiałam. A później okazało się, że maca jest typowym żydowskim pieczywem, takim pieczywem powstałym z ubóstwa i z poczucia i chęci wolności. Jest to pieczywo tak zwane niefermentowane, bez drożdży, bez zakwasu. Bardzo prosty przepis, trudno nazwać to potrawą. Tak naprawdę to kawałek chrupkiego, prostego pieczywa, w którym ja również się zakochałem podczas wizyty mojej teściowej, chociaż z kulturą i kuchnią żydowską ta rodzina akurat nie ma nic wspólnego. A jednak no cóż, ma. Przynajmniej macę. Zapraszamy na macę wegańską i bezglutenową. Skład jest taki sam jak w naszym cieście na pierogi. W misce mamy mąkę ryżową, ziemniaczaną i gryczaną. A jeśli macie ochotę na przepis na ciasto gryczane na pierogi, znajdziecie tutaj, a jeśli dalej poszperacie, znajdziecie również przepis na ciasto kukurydziane i z niego również można przygotować macę. Żeby ciasto nie było jałowe, dodajemy sól, suche składniki mieszamy i połowę tej zmieszanej mąki przerzucam do osobnego naczynia i zalewam szybko wrzątkiem i mieszam. Utworzył się, jak widzicie, taki klej, który musimy odstawić na chwilę, żeby przestygł. O, proszę bardzo. Przypomina to trochę przygotowanie masy takiej solnej czy papierowej, którą bawiliśmy się w przedszkolu. Lepiło się z niej różne figurki. Myślę, że figurek nie będziemy z tego lepić, ale pewnie dałoby się. Zrobiliśmy ten klej po to, żeby później ciasto się trzymało, żeby się sklejało. On zastąpi nam gluten i jajko w cieście, bo ani jednego, ani drugiego w wegańskim, bezglutenowym cieście oczywiście nie znajdziecie. Zanim ciasto na macę przestygnie, zapraszam Was do oglądania innych, może odrobinę trochę bardziej skomplikowanych przepisów na wegańskie i bezglutenowe pieczywo. Znajdziecie oczywiście je tutaj, jeśli Wam się podoba ten odcinek i podoba Wam się taki przepis, możecie go polubić, możecie zasubskrybować kanał, jeśli macie na to ochotę i nie zrobiliście tego jeszcze, a gdy już zasubskrybujecie kanał i naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się gdzieś tutaj na dole, będziecie wtedy na bieżąco informowani o tym, co dzieje się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Odcinki można również komentować na blogu, jak i na YouTubie. Odcinki mają angielską wersję z podpisami i to chyba tyle. Nasz klej już na tyle wystygł, że możemy go wziąć w rękę i dorzucić do reszty suchych składników. I teraz wrabiamy w mokre ciasto suchą mąkę, aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeżeli ciasto okaże się nadal zbyt suche, to możemy dodać odrobinę wody, żeby uzyskać sprężystą konsystencję. I dalej wyrabiamy. Na tym etapie możemy dodać odrobinę oleju, tak mniej więcej łyżkę. W naszym wypadku jest to olej ryżowy, na którym będziemy za chwilę smażyć placki. I zobaczcie, dzięki tej odrobinie oleju ciasto stało się odrobinę bardziej elastyczne i nie przywiera do rąk, co jest najważniejsze. Jeżeli ktoś Wam powie, że nie można z bezglutenowych mąk zrobić takiego właśnie elastycznego ciasta, to zobaczcie. I to jednorodnych mąk, niemodyfikowanych, niepozbawionych glutenu, po prostu sama natura. Całość dzielimy na 4 mniej więcej równe kawałki i każdy z takich kawałków rozwałkowujemy na stolnicy nieprzywierającej. Nie podsypujemy mąką, bo podsypywanie mąką może zniszczyć właśnie tą elastyczną strukturę naszego ciasta. W tym czasie oczywiście możemy rozgrzać patelnię i nalać na nią olej. I rozwałkowanego placka przekładamy szybciusieńko na patelnię. Zmniejszamy odrobinę moc palnika i smażymy z obu stron na złoty kolor. No i oczywiście warto zadbać o wentylację w kuchni, bo będzie się troszeczkę dymiło. Zobaczcie, jaki pięknie rumiany placek. Ja pamiętam, że dla nas to było święto w domu, jak mama robiła macę. Pamiętam, że my zawsze lubiliśmy taką dobrze wysmażoną, z dużą ilością oleju. I później robiłam próby, żeby dać troszeczkę mniej tłuszczu, żeby wypiekać w piekarniku, ale ona wtedy stawała się taka bardziej ciągnąca i już nie była taka smaczna. Oczywiście taką macę można posmarować z obu stron olejem i wstawić do piekarnika i upiec ją po prostu. Spróbujcie, poeksperymentujcie. Jeśli posypiecie ją na przykład czarnuszką
I wwałkujecie trochę tą czarnuszkę. Lub dodacie do niej rozmarynu, wtedy macie kolejne wariacje na temat żydowskiej macy. Idealne do sałatek, do różnych potraw na ciepło, na cokolwiek Wam pozwoli fantazja. Niemniej jednak pamiętajcie o tym, że ta prawdziwa żydowska maca, ona jest bardzo prosta. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. Kolejne macki przewracamy i możemy właściwie kończyć odcinek i zabrać się za jedzenie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie, smacznego i na zdrowie. Do zobaczenia za tydzień. I to jest właśnie moje dzieciństwo.